To wideo zawiera treści z serwera PTR. Funkcje poznane w tym filmie mogą lub nie zostać dodane do gry na żywo lub mogą być inne, jeżeli już istnieją w grze. Hej gracze! Dzisiaj podzielę się z Wami czymś, co niedawno odkryłem na serwerze testowym State of Survival, czyli rekombinację genową. To nowa, przełomowa funkcja, która pozwala podnieść statystyki naszych bohaterów na zupełnie nowy poziom. Dla każdego, kto kocha personalizację i chce wyróżnić się w świecie State of Survival, ta funkcja będzie prawdziwą gratką. Dotychczas wszyscy wiedzieliśmy, jak działali nasi bohaterowie. Jeżeli włożyliśmy wysiłek w maksymalne ulepszenie niebieskiego i fioletowego mózgu, magazynków oraz umiejętności bohatera, to niezależnie od tego, czy byliśmy w stanie 120, 580 czy nawet 1400, moc naszych bohaterów była właściwie taka sama. Oznaczało to, że rozwój kończył się na pewnym etapie i każdy gracz mógł osiągnąć podobne efekty. Rekombinacja genowa wprowadza jednak zupełnie nową dynamikę do gry. Od teraz, dzięki praktycznie nieograniczonej liczbie mutacji, możemy stworzyć bohaterów absolutnie unikalnych. To już nie jest tylko pytanie o to, kto ma więcej zasobów, ale także o to, kto mądrze je inwestuje. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co rekombinacja genowa zmienia w naszym arsenale i jakie daje nam możliwości. Wprowadzone zostały dwa typy rekombinacji: niebieska, czyli podstawowa, oraz pomarańczowa, czyli zaawansowana. Niebieska rekombinacja jest tańsza, jest dostępna już na początkowych etapach i umożliwia podstawowe wzmocnienie naszych bohaterów. Dzięki niej podniesiemy ich statystyki, ale bez dodatkowych bonusów. Natomiast prawdziwe perełki czekają w pomarańczowej rekombinacji genowej. Ta zaawansowana ścieżka, która nie tylko wzmacnia statystyki bohatera, ale daje również specjalne bonusy i umiejętności. Pomarańczowa rekombinacja to sposób na stworzenie bohatera o umiejętnościach przekraczających wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Im bardziej zaawansowana jest rekombinacja, tym potężniejszy staje się bohater. Oczywiście moc ma swoją cenę. Koszt rekombinacji genowej zależy od poziomu zaawansowania mutacji. W skrócie, im bardziej nasz bohater jest rozwinięty i im więcej blokad umiejętności chcemy ustawić, tym więcej zasobów musimy wydać na rekombinację. Blokady to interesująca funkcja, która pozwala nam zabezpieczyć określone umiejętności przed przypadkową zmianą podczas procesu rekombinacji. Działa to jak ochrona kluczowych atrybutów bohatera, które są dla nas najważniejsze. Z jednej strony możemy więc stworzyć bohatera elastycznego, eksperymentując z mutacjami, a z drugiej wybrać zachowanie konkretnych zdolności, które są kluczowe dla naszego stylu gry. Warto zwrócić uwagę, że rekombinacja genowa jest dostępna dla wszystkich bohaterów. Ja sprawdziłem bohaterów od generacji 13 do 20. Dla tych, którzy mieli nadzieję na odświeżenie starszych generacji, nie mam niestety dobrych wieści. Bohaterowie wcześniejszych generacji ze względu na swoją przestarzałą moc i niską przydatność w walce nie są warci skorzystania z rekombinacji. Sama rekombinacja genowa wymaga dość dużego nakładu zasobów, więc warto zastanowić się, który bohater rzeczywiście zasługuje na taką inwestycję. Bohaterowie z generacji 13 do 20 są uznawani za najbardziej efektywnych i to na nich warto skoncentrować swoje wysiłki. Najbardziej ekscytującym elementem rekombinacji genowej jest prawie nieskończona liczba mutacji, którą możemy zastosować na naszych bohaterach. Każdy bohater stanie się unikalny, a porównania między graczami staną się bardziej skomplikowane. To oznacza, że możemy przestać myśleć o naszych bohaterach jak o zestandaryzowanych jednostkach i zacząć budować ich na swój własny sposób. Do tej pory, gdy ulepszaliśmy bohatera maksymalnie, niezależnie od tego, gdzie znajdował się nasz stan, i jego moc była identyczna jak u innego gracza o podobnym poziomie ulepszeń. Ale teraz, dzięki rekombinacji, każdy bohater może rozwijać się w różne strony. Możemy skupić się na podniesieniu ich umiejętności obronnych, ofensywnych lub zainwestować w specjalne umiejętności, które mogą kompletnie odmienić wynik bitwy. Różnorodność bohaterów, która wynika z rekombinacji genowej, sprawia, że budowanie strategii staje się jeszcze bardziej zaawansowane.
Dla tych z nas, którzy uwielbiają analizować mocne i słabe strony bohaterów, jest to prawdziwa rewolucja. Stworzenie niepowtarzalnych kombinacji, kompozycji bohaterów to jeden z najważniejszych aspektów tej nowości. Rekombinacja daje nam możliwość lepszego dostosowania bohaterów do konkretnej sytuacji, ataku, obrony albo wsparcia. Dla mnie osobiście rekombinacja genowa daje element kreatywności, który był potrzebny w State of Survival. Po raz pierwszy możemy zbudować bohatera dokładnie takiego, jakiego potrzebujemy, dostosowując go do swojego stylu gry i strategii. Wybierając między różnymi mutacjami możemy zaskoczyć przeciwników i wprowadzić zupełnie nowy wymiar rywalizacji. Podsumowując, rekombinacja genowa to naprawdę wielki krok naprzód. Dzięki niej bohaterowie zyskają nie tylko więcej mocy, ale też unikalność. Gracze, którzy cenią sobie różnorodność i możliwość personalizacji, znajdą w niej ogromne pole do popisu. Z każdą mutacją możemy dostosować bohaterów do indywidualnych potrzeb, co otwiera przed nami nowe możliwości strategiczne. Jeżeli zastanawiacie się więc, czy warto zainwestować zasoby w rekombinację, odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Oczywiście koszt jest wysoki, więc to nie będzie dla każdego, zwłaszcza dla pomarańczowej rekombinacji, ale potencjalne zyski i możliwość budowania unikalnych bohaterów są ogromne. Pamiętajcie tylko, żeby dobrze przemyśleć, które umiejętności zachować, a które zostawić otwarte na mutacje. Cieszę się, że mogłem podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i mam nadzieję, że rekombinacja genowa wprowadzi w Waszą rozrywkę tyle samo emocji, co w moją. Cześć!